Cześć, witam Was na kanale Zapomniane Dzieje. Jeżeli interesuje Was prawdziwa historia oparta na źródłach, zostawcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę. Dzięki temu YouTube pokaże ten materiał większej liczbie osób, a my będziemy mogli wspólnie odkrywać kolejne fascynujące historie. W poprzednim odcinku opowiedziałem o samym przewrocie majowym. 3 dni walk wystarczyły, żeby zmienić bieg historii II Rzeczypospolitej. Ale dziś chciałbym odpowiedzieć na znacznie ważniejsze pytanie. Co wydarzyło się później? Czy Józef Piłsudski rzeczywiście uzdrowił państwo, tak jak obiecywali jego zwolennicy? A może przewrót majowy był początkiem odchodzenia od demokracji? Dzisiaj prześledzimy kolejne lata rządów sanacji i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, które od blisko 100 lat dzieli historyków. Zapraszam. Kiedy w połowie maja ucichły strzały na ulicach Warszawy, stało się jasne, że przewrót majowy zakończył się zwycięstwem Józefa Piłsudskiego. Prezydent Stanisław Wojciechowski i premier Wincenty Witos złożyli dymisję, uznając, że dalsza walka oznaczałaby jedynie kolejne ofiary i mogłaby doprowadzić do wojny domowej. Dla wielu Polaków wszystko wydawało się oczywiste. Skoro Piłsudski przejął władzę, to zapewne za chwilę zostanie prezydentem. I rzeczywiście, kilka dni później Zgromadzenie Narodowe wybrało go na ten urząd. Ale wtedy wydarzyło się coś, czego mało kto się spodziewał. Piłsudski odmówił. Dlaczego? Marszałek uważał, że obowiązująca konstytucja marcowa daje prezydentowi zbyt małe możliwości realnego kierowania państwem. Nie chciał pełnić funkcji, która jego zdaniem miała bardziej reprezentacyjny niż decyzyjny charakter. Zamiast siebie wskazał człowieka, do którego miał pełne zaufanie. Profesora chemii Ignacego Mościckiego. To właśnie on został nowym prezydentem Polski. Sam Piłsudski objął stanowisko ministra spraw wojskowych, a kilka miesięcy później został również generalnym inspektorem sił zbrojnych. Formalnie nie był ani prezydentem, ani premierem. Jednak w praktyce niewiele decyzji dotyczących państwa zapadało bez jego wiedzy lub zgody. To właśnie on stał się najważniejszą postacią II Rzeczypospolitej i wyznaczał kierunek, w którym miało podążać państwo. Rozpoczynała się nowa epoka. Jej zwolennicy nazwali ją sanacją, czyli uzdrowieniem państwa. Tylko co właściwie miało zostać uzdrowione? O tym opowiem za chwilę. Skoro Józef Piłsudski i jego zwolennicy przejęli władzę, pojawia się kolejne pytanie. Co właściwie chcieli osiągnąć? Bardzo szybko zaczęło pojawiać się jedno słowo – sanacja. Pochodzi ono od łacińskiego słowa sanatio, czyli uzdrowienie. Zwolennicy Piłsudskiego przekonywali, że ich celem nie jest zburzenie państwa ani rewolucja. Twierdzili, że chcą naprawić Polskę, która ich zdaniem ugrzęzła w niekończących się sporach politycznych. W tamtych latach rządy zmieniały się bardzo często. Partie nie potrafiły się porozumieć, a kolejne kryzysy sprawiały, że państwo stawało się coraz mniej stabilne. Sanacja miała być odpowiedzią na ten problem. Co ciekawe, sanacja nie posiadała jednego jasno określonego programu, który dokładnie wyjaśniałby, czym jest. Nie była to partia polityczna. Był to obóz polityczny, który nie posiadał jednego jasno określonego programu. Łączyła ludzi przekonanych, że państwo wymaga głębokich zmian i silniejszej władzy wykonawczej. Jej zwolennicy uważali, że interes państwa powinien być ważniejszy niż interes poszczególnych partii. Ich zdaniem Polska potrzebowała silniejszej władzy, która będzie mogła podejmować decyzje szybciej i skuteczniej, bez ciągłych sporów politycznych. Ale nie wszyscy patrzyli na to z takim entuzjazmem. Krytycy od początku ostrzegali, że pod hasłem uzdrowienia państwa mogą kryć się zmiany prowadzące do ograniczenia
roli parlamentu i osłabienia demokracji. I właśnie dlatego już kilka miesięcy po przewrocie rozpoczął się spór, który na długie lata podzielił Polaków. Pierwszym krokiem miały być zmiany w konstytucji. Choć Józef Piłsudski nie został prezydentem, wcale nie oznaczało to, że zrezygnował ze swoich planów. Wręcz przeciwnie. Już kilka miesięcy po przewrocie jego obóz rozpoczął pracę nad zmianą konstytucji marcowej. Zwolennicy sanacji byli przekonani, że bez wzmocnienia władzy wykonawczej Polska nadal będzie pogrążona w politycznych kryzysach. I tak dochodzimy do sierpnia 1926 roku. Sejm uchwalił wtedy tzw. nowelę sierpniową. Pierwszą poważną zmianę obowiązującej konstytucji. Na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że to jedynie korekta przepisów. W rzeczywistości oznaczała jednak znaczne wzmocnienie pozycji prezydenta. Od tej pory głowa państwa zyskała między innymi możliwość rozwiązania Sejmu i Senatu w określonych sytuacjach oraz wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, gdy parlament nie obradował i istniało odpowiednie upoważnienie ustawowe. Jednocześnie wzrosła także pozycja rządu wobec parlamentu. Dla zwolenników sanacji były to zmiany konieczne. Twierdzili, że państwo nie może być zakładnikiem ciągłych sporów partyjnych i niestabilnych większości sejmowych. Ich zdaniem silniejsza władza wykonawcza miała zapewnić Polsce sprawniejsze i bardziej zdecydowane rządy. Ale przeciwnicy patrzyli na te zmiany zupełnie inaczej. Ostrzegali, że przekazywanie coraz większych kompetencji prezydentowi może zachwiać równowagą między władzami i stopniowo osłabić znaczenie parlamentu. I choć trudno było przewidzieć, dokąd zaprowadzi ta droga, jedno było pewne. Nowela sierpniowa nie była końcem zmian, była dopiero ich początkiem. A żeby skutecznie rządzić, sanacja potrzebowała jeszcze czegoś – własnego politycznego zaplecza. Sama zmiana konstytucji nie wystarczała. Józef Piłsudski i jego obóz dobrze wiedzieli, że nawet najlepsze pomysły trudno wprowadzać w życie bez poparcia parlamentu. A właśnie tego im brakowało. Sanacja nie miała własnej większości w Sejmie. Żeby skutecznie rządzić, potrzebowała silnego politycznego zaplecza. Przed wyborami w 1928 roku powołano bezpartyjny blok współpracy z rządem, znany lepiej jako BBWR. Choć sama nazwa sugerowała organizację stojącą ponad politycznymi podziałami, w praktyce BBWR stał się głównym zapleczem politycznym obozu sanacyjnego. Jego zwolennicy przekonywali, że Polska ma już dość niekończących się sporów między partiami. Twierdzili, że najważniejsze powinno być dobro państwa, a nie polityczne ambicje poszczególnych ugrupowań. Według nich kraj potrzebował przede wszystkim stabilnych rządów i sprawnej administracji. Opozycja patrzyła jednak na to zupełnie inaczej. Jej przedstawiciele uważali, że hasło bezpartyjności jest jedynie politycznym sloganem, a BBWR w rzeczywistości stał się narzędziem umacniania władzy sanacji. Z każdym kolejnym miesiącem atmosfera robiła się coraz bardziej napięta. Spór przestał ograniczać się do sejmowych debat. Coraz częściej przenosił się na ulice, do gazet i codziennych rozmów Polaków. Po wyborach w 1928 roku stało się jasne, że mimo rosnących wpływów sanacji, opozycja wciąż pozostaje silnym przeciwnikiem. A to oznaczało jedno. Najostrzejszy konflikt dopiero miał nadejść. Po wyborach z 1928 roku było już jasne, że konflikt między sanacją a opozycją nie zniknie. Wręcz przeciwnie, z każdym kolejnym miesiącem stawał się coraz ostrzejszy. Opozycja coraz głośniej oskarżała obóz Piłsudskiego o stopniowe odchodzenie od zasad demokracji parlamentarnej i skupianie coraz większej władzy w swoich rękach.
Sanacja odpowiadała, że działa dla dobra państwa. Jej zwolennicy przekonywali, że bez zdecydowanych decyzji Polska ponownie pogrąży się w politycznym chaosie, który ich zdaniem doprowadził do przewrotu majowego. W odpowiedzi na rosnącą siłę sanacji, partie opozycyjne postanowiły połączyć siły. Tak powstał Centrolew, porozumienie kilku ugrupowań politycznych, które chciały bronić parlamentaryzmu i odsunąć obóz rządzący od władzy w demokratyczny sposób. Od tej chwili polityczna rywalizacja przestała ograniczać się do sali sejmowej. W całej Polsce organizowano wiece i manifestacje. Atmosfera robiła się coraz bardziej napięta, a obie strony coraz ostrzej oskarżały się o działanie na szkodę państwa. Coraz mniej było miejsca na kompromis, coraz więcej na wzajemną nieufność. Latem 1930 roku sytuacja osiągnęła punkt krytyczny. Władze podjęły decyzję, która do dziś pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych w historii rządów sanacji. To właśnie wtedy rozpoczęła się droga do wydarzeń znanych jako proces brzeski. Jesienią 1930 roku polityczny konflikt wszedł w zupełnie nową fazę. We wrześniu władze zdecydowały się na krok, który wywołał ogromne kontrowersje. Na polecenie ministra spraw wewnętrznych Felicjana Sławoja Składkowskiego aresztowano kilkunastu czołowych działaczy opozycji, związanych przede wszystkim z centrolewem. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Herman Liberman i Norbert Barlicki. Zatrzymanych osadzono w Twierdzy Brzeskiej. Prokuratura oskarżyła ich o przygotowywanie działań, które miały doprowadzić do obalenia władz państwowych przy użyciu siły. Sami oskarżeni stanowczo temu zaprzeczali. Twierdzili, że prowadzili wyłącznie legalną działalność polityczną i korzystali z praw, jakie przysługiwały opozycji w demokratycznym państwie. W tym samym czasie rozwiązano parlament i rozpisano nowe wybory. Przeciwnicy sanacji podkreślali, że zatrzymanie najważniejszych liderów opozycji tuż przed kampanią wyborczą znacząco utrudniło im prowadzenie działalności politycznej. Z kolei zwolennicy rządu przekonywali, że państwo miało obowiązek reagować na działania, które ich zdaniem mogły zagrozić bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Sam proces rozpoczął się rok później i trwał wiele miesięcy. Ostatecznie część oskarżonych została skazana na kary więzienia, a niektórzy zdecydowali się opuścić Polskę i udać się na emigrację. Do dziś historycy nie są zgodni w ocenie tych wydarzeń. Jedni uważają, że państwo wykorzystało swoje instytucje przeciwko politycznym przeciwnikom. Inni zwracają uwagę, że napięcie polityczne było wtedy wyjątkowo wysokie, a władze uważały swoje działania za konieczne dla utrzymania stabilności kraju. Jedno nie ulega jednak wątpliwości. Proces brzeski stał się symbolem najostrzejszego starcia między sanacją a opozycją i do dziś pozostaje jednym z najbardziej dyskutowanych wydarzeń okresu międzywojennego. A tymczasem obóz sanacyjny szykował już kolejną, znacznie większą zmianę. Nową konstytucję, która miała całkowicie odmienić sposób sprawowania władzy w Polsce. Po wydarzeniach brzeskich pozycja obozu sanacyjnego była silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Dla zwolenników Józefa Piłsudskiego był to moment, by dokończyć przebudowę państwa. Od lat przekonywali, że konstytucja marcowa nie sprawdza się w praktyce. Ich zdaniem dawała zbyt dużą władzę parlamentowi, a zbyt małą rządowi i prezydentowi. Twierdzili, że właśnie dlatego Polska przez lata zmagała się z polityczną niestabilnością. W 1935 roku te plany stały się rzeczywistością. 23 kwietnia weszła w życie Konstytucja Kwietniowa.
Była to jedna z największych zmian ustrojowych w historii II Rzeczypospolitej. Nowa konstytucja znacząco wzmacniała pozycję prezydenta Rzeczypospolitej. Otrzymał on szerokie uprawnienia. Mógł między innymi powoływać i odwoływać premiera oraz rząd, rozwiązywać parlament, zarządzać wybory, a w określonych przypadkach wydawać akty o mocy ustawy. Twórcy konstytucji uważali, że silna władza wykonawcza zapewni państwu większą stabilność i pozwoli szybciej reagować na zagrożenia. Ich zdaniem prezydent powinien stać ponad bieżącymi sporami politycznymi i kierować się przede wszystkim dobrem państwa. Nie wszyscy jednak podzielali ten pogląd. Opozycja zarzucała władzom, że nowa konstytucja odchodzi od zasad demokracji parlamentarnej i prowadzi do nadmiernego skupienia władzy w rękach obozu rządzącego. Kontrowersje budził również sposób jej uchwalenia, który część prawników i polityków uważała za niezgodny z procedurą przewidzianą przez konstytucję marcową. Mimo tych sporów konstytucja kwietniowa zaczęła obowiązywać i wyznaczyła nowy sposób funkcjonowania państwa. Ale zaledwie kilka tygodni później doszło do wydarzenia, które wstrząsnęło całym krajem. Zmarł człowiek, który przez lata był twarzą sanacji i wywierał największy wpływ na losy II Rzeczypospolitej – Józef Piłsudski. Wiosną 1935 roku Józef Piłsudski był już ciężko chory. Choć coraz rzadziej pojawiał się publicznie, wciąż śledził najważniejsze wydarzenia i miał wpływ na decyzje podejmowane przez obóz sanacyjny. 23 kwietnia weszła w życie Konstytucja Kwietniowa. Akt prawny, który w dużej mierze odzwierciedlał jego wizję państwa. Niespełna 3 tygodnie później nastąpiło wydarzenie, które wstrząsnęło całą Polską. 12 maja 1935 roku Józef Piłsudski zmarł w Belwederze. Przyczyną śmierci był rak wątroby. Miał 67 lat. Wieść o jego śmierci błyskawicznie obiegła kraj. Ogłoszono żałobę narodową, a tysiące ludzi ustawiały się w kolejkach, by po raz ostatni oddać hołd człowiekowi, którego wielu uważało za jednego z ojców odzyskanej niepodległości. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły najwyższe władze państwowe, przedstawicieli wojska oraz delegacje z zagranicy. Trumna z ciałem marszałka spoczęła na Wawelu, natomiast jego serce, zgodnie z jego wolą, zostało pochowane na cmentarzu na Rossie w Wilnie, obok grobu matki. Dla wielu Polaków jego śmierć oznaczała koniec pewnej epoki. Ale sanacja nie zniknęła razem z Piłsudskim. Obóz, który stworzył, nadal sprawował władzę. Prezydentem pozostawał Ignacy Mościcki, a coraz większą rolę zaczął odgrywać Edward Rydz-Śmigły. Szybko okazało się jednak, że bez autorytetu Piłsudskiego coraz trudniej było utrzymać jedność obozu rządzącego. Wśród jego najbliższych współpracowników zaczęły pojawiać się różnice zdań dotyczące przyszłości państwa. Mimo tych sporów system polityczny stworzony po przewrocie majowym przetrwał aż do wybuchu II wojny światowej. Pozostało jednak najważniejsze pytanie. Czy sanacja rzeczywiście spełniła swoje obietnice i uzdrowiła państwo? A może cena za tę stabilizację okazała się zbyt wysoka? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć już za chwilę. No dobrze, po latach rządów sanacji warto zadać sobie najważniejsze pytanie. Czy sanacja rzeczywiście spełniła swoje obietnice? Kiedy zwolennicy Józefa Piłsudskiego przejmowali władzę po przewrocie majowym, zapowiadali przede wszystkim uzdrowienie życia publicznego i zakończenie politycznego chaosu. Patrząc na wydarzenia kolejnych lat, trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Z jednej strony Polska stała się państwem bardziej stabilnym politycznie. Rządy nie zmieniały się już tak często jak wcześniej, a w drugiej połowie lat 30. rozpoczęto realizację wielkich inwestycji państwowych. Powstawał Centralny Okręg Przemysłowy,
Rozbudowywano port w Gdyni, rozwijał się przemysł, a coraz większy nacisk kładziono na rozwój potencjału obronnego państwa i przygotowanie kraju na coraz bardziej napiętą sytuację w Europie. Z drugiej strony, nawet te sukcesy miały swoje ograniczenia. Polska nadal odczuwała skutki wielkiego kryzysu, państwo dysponowało ograniczonymi środkami finansowymi, a wielu ambitnych inwestycji nie udało się ukończyć przed wybuchem II wojny światowej. Jeszcze większe spory budziły jednak zmiany polityczne. Coraz częściej pojawiały się zarzuty, że ceną za większą stabilność było ograniczenie roli parlamentu i stopniowe skupianie coraz większej władzy w rękach obozu rządzącego. Dla wielu symbolem tych zmian stał się proces brzeski oraz kolejne reformy ustrojowe. I właśnie dlatego ocena sanacji do dziś budzi tyle emocji. Jedni historycy podkreślają, że w realiach lat 20. i 30. silniejsza władza była potrzebna, by państwo mogło sprawniej funkcjonować i przygotować się na coraz trudniejszą sytuację międzynarodową. Inni uważają, że nawet w czasach kryzysu nie można rezygnować z zasad demokracji i praworządności. Czy więc sanacja spełniła swoje obietnice? Można powiedzieć, że częściowo tak. Udało się ustabilizować sytuację polityczną, zrealizować wiele ambitnych inwestycji i wzmocnić potencjał państwa. Jednocześnie odbyło się to kosztem ograniczenia części mechanizmów demokratycznych. I właśnie dlatego do dziś historycy nie są zgodni, czy cena za tę stabilizację nie okazała się zbyt wysoka. Jedno jest jednak pewne. Przewrót majowy i rządy sanacji na trwałe zmieniły II Rzeczpospolitą. Ich skutki wykraczały daleko poza 3 dni walk na ulicach Warszawy i do dziś pozostają jednym z najczęściej dyskutowanych tematów historii Polski. A teraz jestem bardzo ciekawy waszego zdania. Czy waszym zdaniem sanacja była konieczną próbą wzmocnienia państwa, czy raczej początkiem odchodzenia od zasad demokracji? Napiszcie swoją opinię w komentarzu. Chętnie przeczytam wasze argumenty i wezmę udział w dyskusji. A to jeszcze nie koniec tej historii. W kolejnym odcinku spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, które do dziś budzi wiele emocji. Czy decyzje podjęte po przewrocie majowym wpłynęły również na kondycję Wojska Polskiego? Czy odsunięcie od wpływów generała Józefa Hallera, aresztowanie generała Tadeusza Rozwadowskiego i tajemnicze zaginięcie generała Włodzimierza Zagórskiego miały znaczenie dla losów II Rzeczypospolitej? Jeśli podobał wam się ten materiał i cenicie rzetelne filmy historyczne oparte na źródłach, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia w następnym odcinku Zapomnianych Dziejów.